10 najszybszych myśliwców na świecie. Miejsce 10. Su-57 Felon. Su-57 to najnowszy rosyjski samolot myśliwski, 5. generacji i pierwszy samolot bojowy zbudowany w technologii stealth. Samolot jest dwusilnikowym górnopłatem w układzie klasycznym, z dodatkowymi powierzchniami sterowymi, umieszczonymi na krawędzi natarcia tuż nad wlotami silników. Pierwszy oblot myśliwca nastąpił 29 stycznia 2010 roku. Planowano do 2020 roku zakupić 60 samolotów, lecz zamówienia prawdopodobnie spadły do 12 sztuk. Według niepotwierdzonych niezależnie informacji władz rosyjskich, kilka samolotów Su-57 zostało użytych w wielokrotnych nalotach w celu zwalczania ukraińskich systemów obrony powietrznej podczas inwazji Rosji na Ukrainę w pierwszej połowie 2022 roku. Prędkość maksymalna Su-57 Felon wynosi 2135 km/h. Miejsce 9. F-22 Raptor. To amerykański myśliwiec przewagi powietrznej, wykonany w technologii stealth. Został zaprojektowany głównie do walki z lotnictwem ZSRR w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej USA. Posiada jednak uzbrojenie pozwalające na atakowanie celów naziemnych, prowadzenie wojny elektronicznej i nasłuchu elektronicznego. Samolot nosił oznaczenie YF-22. Następnie przez 3 lata przed wprowadzeniem do służby sił powietrznych Stanów Zjednoczonych FA-22, by ostatecznie przyjąć nazwę F-22 Raptor. Pierwsze bojowe zastosowanie F-22 nastąpiło 23 września 2014 roku. Wykonano wtedy uderzenie na cele tzw. państwa islamskiego na terenie Syrii przy użyciu broni naprowadzanej za pomocą systemu GPS. Ze względu na zakaz nałożony przez prawo federalne, obecnie nie istnieje możliwość eksportu Raptora. Gdyby nawet taka istniała, niewiele państw sojuszniczych byłoby w stanie sprostać wymaganiom i kosztom jego obsługi. Produkcja F-22 dobiegła końca w 2011 roku i najprawdopodobniej już nigdy nie zostanie wznowiona. Prędkość maksymalna F-22 Raptor wynosi 2414 km/h. Miejsce 8. MiG-35 Fulcrum F. To rosyjski myśliwiec będący modyfikacją samolotu MiG-29M i MiG-29K, pokazany po raz pierwszy na międzynarodowych targach lotniczych w Indiach w 2007 roku. MiG-35 został zaprojektowany jako samolot wielozadaniowy, zdolny również do atakowania celów naziemnych. Oblotu dokonano 13 lutego 1985 roku. W samolocie zastosowano nowatorski system sterowania uzbrojeniem S-29M. Wyposażony został w nową wersję silnika turbowentylatorowego, oznaczoną symbolem RD-33MK o ciągu zwiększonym o 7% od swojego poprzednika. Samolot opracowano z myślą o przeprowadzonym przez Indię przetargu na 126 samolotów, w którym wybrano jednak Dassault Rafale. Miejsce 7. MiG-29 Fulcrum. To radziecki, obecnie rosyjski współczesny myśliwiec frontowy, opracowany przez biuro konstrukcyjne MiG, oblatany w 1977 roku i produkowany od 1983 roku. Samolot odrzutowy MiG-29 zaprojektowano w 1972 roku w celu wymiany MiG-ów 21 i MiG-ów 23 na nowocześniejsze. Samolot miał być tzw. lekkim myśliwcem frontowym, uzupełniającym ciężki myśliwiec przewagi powietrznej Su-27. W samolocie zastosowano tzw. skrzydła pasmowe o dużym skosie przy kadłubie i mniejszym w zasadniczej części o obrysie trapezowym. Wraz z klapami przed nimi zapewniają one stateczność i sterowność także przy dużych kątach natarcia. MiG-29 i Su-27 były pierwszymi radzieckimi samolotami taktycznymi, w których zastosowano turboodrzutowe silniki dwuprzepływowe. Prędkość maksymalna MiG-29 Fulcrum wynosi 2445 km/h. Miejsce 6. Su-27 Flanker. To współczesny rosyjski jednomiejscowy samolot myśliwski, przeznaczony także do wywalczania przewagi w powietrzu. W związku ze zmianą koncepcji użycia lotnictwa myśliwskiego,
Pod koniec lat 70. XX wieku w ZSRR rozpoczęto pracę nad przechwytującymi samolotami myśliwskimi, które miały stanowić przeciwwagę dla amerykańskich samolotów myśliwskich McDonnell Douglas F-15 Eagle. Oficjalnie samolot Su-27 został przyjęty na uzbrojenie w 1985 roku. W momencie rozpadu ZSRR część tych samolotów została przyjęta przez siły zbrojne państw powstałych w wyniku rozpadu ZSRR. W ten sposób samoloty te znalazły się na wyposażeniu lotnictwa Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu. W latach 1991-1994 Białoruś odsprzedała USA 4 tego typu samoloty. Po raz pierwszy samoloty Su-27 wzięły udział w działaniach bojowych w trakcie konfliktu gruzińsko-abchaskiego. Samoloty te brały udział w kilku wypadkach. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło 28 lipca 2002 roku w Lwowie. Podczas pokazu Su-27 w czasie wykonywania akrobacji spadł na płytę lotniska i eksplodował. Zginęło wówczas 77 osób, a 543 zostało rannych. Prędkość maksymalna Su-27 Flanker wynosi 2450 km/h. Miejsce 5. F-15E Strike Eagle. To amerykański myśliwiec wielozadaniowy, rozwinięcie konstrukcji F-15 Eagle. W przeciwieństwie do pierwotnych wersji F-15, które są niemal wyłącznie myśliwcami przewagi powietrznej, Strike Eagle to maszyna zdolna do prowadzenia ataków na cele naziemne, także nocą, z małej wysokości i przy dowolnych warunkach pogodowych, zachowując przy tym możliwość walki z innymi samolotami. Pierwszy F-15E trafił do służby 12 kwietnia 1988 roku. Dla samych sił powietrznych USA wyprodukowano 236 maszyn. F-15E po raz pierwszy wzięły udział w walce podczas I wojny w Zatoce Perskiej. W Stanach Zjednoczonych planowane jest utrzymanie F-15E Strike Eagle w czynnej służbie do 2035 roku. Załoga F-15E składa się z 2 lotników, pilota na przednim fotelu i operatora uzbrojenia. Strike Eagle jest w stanie równocześnie atakować cele powietrzne, odpowiada za to pilot, i naziemne, operator uzbrojenia. Prędkość maksymalna F-15E Strike Eagle wynosi 2656 km/h. Miejsce 4. Su-37 Flanker E. To myśliwiec wielozadaniowy produkcji rosyjskiej. Rozwinięcie myśliwca Su-27M generacji 4+. Konstrukcja to jednomiejscowy, dwusilnikowy samolot zaprojektowany przez biuro projektowe Suchoj. Samolot odbył swój dziewiczy lot w kwietniu 1996 roku. Podczas prób Su-37 zademonstrował na pokazach lotniczych swoją supermanewrowość. Samolot rozbił się w grudniu 2002 roku z powodu awarii konstrukcyjnej. Su-37 nie wszedł jednak do produkcji seryjnej. Prędkość maksymalna Su-37 Flanker E wynosi 2870 km/h. Miejsce 3. Shenyang J-15. To chiński myśliwiec pokładowy, będący zmodyfikowaną nielicencyjną kopią rosyjskiego samolotu Su-33, wywodzący się z konstrukcji myśliwca J-11, chińskiej licencyjnej odmiany rosyjskiego Su-27. Napęd stanowią 2 silniki turbowentylatorowe. Pierwsze zdjęcia J-15 zostały upublicznione w maju 2010 roku. Na początku listopada 2012 roku ujawniono zdjęcia dwumiejscowej odmiany J-15. Było to o tyle nieoczekiwane i sensacyjne wydarzenie, iż Chińczycy nie mieli wcześniej okazji do skopiowania tego typu wersji samolotu Su-27. 10 listopada 2014 roku Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ujawnił informacje pochodzące z danych wywiadu o rozpoczęciu przez Chiny produkcji seryjnej samolotu J-15. Według nieoficjalnych doniesień produkcja seryjna maszyn J-15 zakończyła się po dostarczeniu pierwszej seryjnej partii tych samolotów. Wznowiono ją również według nieoficjalnych doniesień wraz z pozyskaniem nowego chińskiego lotniskowca typu 001A. Nowa jednostka ma zabierać na pokład 36 samolotów typu J-15. Prędkość maksymalna Shenyang J-15 wynosi 2940 km/h. Miejsce 2. MiG-31 Foxhound.
To dwumiejscowy, naddźwiękowy, ciężki myśliwiec przechwytujący konstrukcji radzieckiej. Według założeń miał być połączeniem Tu-128 i MiG-25. Pierwszy z nich wyróżniał się bardzo dużym zasięgiem jak na myśliwce z tamtych lat, a drugi prędkością. Samolot może przenosić uzbrojenie o maksymalnej masie 9 ton. W 2018 roku ujawniono wersję oznaczoną jako MiG-31K. Maszyna jest nosicielem hipersonicznego pocisku Kinjal. Rosja wykorzystuje operacyjnie około 150 MiG-ów 31, a około 100 sztuk znajduje się w rezerwie. Wojska lotnicze Kazachstanu posiadają 43 samoloty. Prędkość maksymalna MiG-31 Foxhound wynosi 3000 km/h. Miejsce pierwsze MiG-25 Foxbat. To radziecki jednomiejscowy samolot naddźwiękowy, osiągający prędkość maksymalną 3470 km/h. Produkowany w głównych wersjach samolotu rozpoznawczo-bombowego, latającego na dużych wysokościach oraz ciężkiego myśliwca przechwytującego. Produkcję seryjną rozpoczęto na początku 1969 roku. Ogółem wyprodukowano 1190 MiG-ów 25, przechwytujące MiG-25P oraz rozpoznawczo-bombowe MiG-25R w kilkunastu wersjach aż do zakończenia produkcji w 1984 roku. Samolot napędzany jest dwoma silnikami turboodrzutowymi. 6 września 1976 roku porucznik pilot Wiktor Bielenko zdezerterował ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, przelatując odrzutowcem MiG-25 z Czugujewki, gdzie stacjonował na lotnisku w Hakodate w Japonii. Wojska lotnicze Iraku wykorzystywały MiG-25 podczas I wojny w Zatoce Perskiej. Iracki myśliwiec tego typu strącił amerykański FA-18C Hornet. Prędkość maksymalna MiG-25 Foxbat wynosi 3470 km/h.